Hyundai Santa Fe to SUV, który od lat cieszy się uznaniem kierowców na całym świecie. W 2023 roku zadebiutowała jego piąta generacja, wprowadzając szereg znaczących zmian i ulepszeń. Przede wszystkim wygląd. Porównanie do poprzednika, który był łagodny i mocno zaokrąglony, już na starcie nie mają sensu. Po tygodniowym teście wersji Platinum z napędem 1.6 TGDI HEV o mocy 215 koni mechanicznych i z napędem na 4 koła już wiem, co mi się podobało, a co bym zmienił, ale więcej już w moim teście. Ten samochód jest tak dziwny, że aż fajny. Stylistyka niemal jak z Cyberpunka. Co sądzicie o tym aucie? Bo jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Ja jestem raczej na tak. Nie zdecydowanie, ale chyba mi się podoba. Ale o gustach porozmawiamy w komentarzach. Tymczasem wymiar praktyczny, czyli bagażnik. Klapa jest olbrzymia, pionowa, a w środku w wersji 5-osobowej jest to prawdziwa jaskinia, bo legitymuje się pojemnością aż 711 litrów. Po złożeniu oparć drugiego rzędu rośnie do monstrualnych 2032 litrów. Z kolei wersje 7-osobowa oraz 6-osobowa, ta druga wyposażona w naprawdę wygodne kapitańskie fotele w drugim rzędzie, oferują nieco inne parametry ze względu na ukrytą w podłodze konstrukcję dodatkowych siedzeń. Przy schowanym w podłogę trzecim rzędzie pojemność kufra wynosi w nich 628 litrów, trochę mniej. Po złożeniu wszystkich oparć uzyskujemy równą płaszczyznę o pojemności 1949 litrów, też trochę mniej. Oczywiście, gdy zdecydujemy się podróżować w pełnym składzie, w bagażniku zmieścimy co najwyżej jakieś drobne bagaże, a tutaj pod podłogą sporo miejsca, schowki, przegródki, kształtki, no jest gdzie i co pakować. Trochę szkoda, że ten wymiar praktyczny i takich dodatków wygodnych w codziennym użytkowaniu, no nie jest zbyt dobrze to wszystko rozwiązane. Są haczyki, są dodatkowe źródła energii, ale przydałoby się odrobinę więcej. Na szczęście ogólna przestrzeń, płaska podłoga i dość regularne kształty no sporo wynagradzają. Szkoda, że boczki są plastikowe, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. To tyle z poziomu bagażnika. Przenieśmy się teraz na kanapę z tyłu, a miejsca tam będzie sporo. Zresztą sami to zobaczycie i ocenicie. A tutaj, jakby ktoś miał wątpliwości, co to za model, wystarczy podstawowa umiejętność czytania. Ale mniejsza z tym, zaglądamy do środka, a tam naprawdę masa miejsca. Kanapa jest bardzo komfortowa i taka przepastna, jak u babci. Dodatkowo można ją regulować zarówno wzdłuż, jak i sam kąt oparcia, aby wygospodarować odrobinę miejsca w bagażniku kosztem komfortu pasażerów. Jak widzicie, no zakres regulacji jest naprawdę spory. Sam zakres regulacji oparcia jest ogromny i aż bezsensowny, bo kto będzie jeździł mając ustawione pionowo oparcie? Chyba tylko teściowa. Uchwyty ISOFIX są ukryte między siedziskiem a oparciem, więc za to zawsze mały minusik. Dobra, koniec tej zabawy. Otrzepuję buty i pakuję się na kanapę. No, dobra. Jak sami widzicie, dodatków podnoszących komfort jest tu mnóstwo i tak trochę zalatuje amerykańskim stylem, prawda? Są reletki na okna, haczyki i światełka, nawiewy na słupkach B, podwójne uchwyty na kubek w drzwiach, grzane skrajne miejsca z regulacją, na oparciach haczyki i taka sztywna kieszeń na jakieś świerszczyki. No jest na bogato. Miejsca na nogi od groma, ale na buty pod opuszczonym fotelem tak już na styk.
Podłoga jest niemal płaska, a między nogi środkowego pasażera wyjeżdża spora szuflada na drobiazgi. Dodatkowy smaczek to schowek między fotelami, otwierany również od strony pasażerów z tyłu. Nie pamiętam auta, w którym we wnętrzu byłoby tyle ciekawych rozwiązań. Są też porty USB-C do ładowania w oparciach foteli. Tutaj te nieszczęsne uchwyty ISOFIX, a w podłokietniku kolejne 2 uchwyty na kubki. W sumie już 6 z tyłu. Będzie co pić w podróży. No całkiem ładnie jest tutaj. Jak z jakością materiałów? Tam miękko, tutaj miluni zamszyk. Tutaj też przyjemnie w dotyku. Tu już trochę bardziej twardo, tu imitacja albo prawdziwe drewno, tu trochę twardo, tu też trochę twardo, tu już mięciutko. Tu uchwyt na pas, żeby się nie kolebał, gdy złożymy oparcia kanapy. No bardzo mi się tu podoba. A wam? Białe nadwozie, jasne wnętrze. Co sądzicie o takim zestawieniu? I jeszcze rzut oka na kanapę z tyłu. No miejsca jest naprawdę dużo. I siadamy na fotelu kierownika. Piękna pogoda, naprawdę. Zamykamy i odpalamy tą maszynkę. Muszę przyznać, że świeci się tutaj sporo i tradycjonaliści mogą się trochę pogubić w tym gąszczu ekranów i ikonek, ale uwierzcie, wszystko działa naprawdę nieźle i ilość przycisków fizycznych zasługuje na pochwałę. Są ekrany, ale nie zapomniano o ładnych i dobrze działających przyciskach. Za to plus. Sam system wydaje się raczej prosty, ma obszerne, ale dość sensownie poukładane menu z dużą ilością opcji. Niektóre chyba nawet zbędne, bo jak dużo osób chce sprawdzać wyniki sportowe na ekranie w samochodzie, skoro ma smartfona pod ręką. Moim zdaniem to zbędne i szkoda, że nie można tego usunąć. No chyba, że można, a ja nie wiem jak. W ogóle ilość ustawień jest ogromna i sprawia, że miłośnicy personalizacji auta poczują się tu jak dziecko w sklepie z cukierkami. Można ustawić naprawdę wiele rzeczy, od zaawansowanych systemów wsparcia po ilość mrugnięć kierunkowskazu podczas zmiany pasa. No to dość niespotykane. Niżej mamy przyciski skrótów do najważniejszych opcji w aucie i mam nadzieję, że to stanie się już normą w nowych autach. To jest po prostu lepsze niż zaszywanie wszystkiego w systemie. Panel klimatyzacji ma normalne pokrętła, dzięki czemu regulacja temperatury jest odruchowa i nie wymaga kilku kliknięć w ekran. Co prawda wiele opcji skrytych jest pod dotykowym panelem, ale i tak, to co najważniejsze, mamy w postaci fizycznych manipulatorów. Niżej kolejne przyciski do przydatnych opcji, również przełącznik trybów jazdy, a tych jest w zasadzie 2+1 tryb zdefiniowany przez użytkownika. Chyba wolę taki minimalizm niż 10 trybów w zależności od stopnia zawilgocenia błota. Jest jeszcze śnieg, błoto i piasek i tyle. Są również kamery 360 stopni, które przy takim aucie przydają się nie tylko w lekkim terenie, ale przede wszystkim podczas lawirowania między autami na ciasnych parkingach lub na osiedlowych uliczkach. Jakość obrazu jest na niezłym poziomie, a ilość ustawienia kąta obrazu ogromna. Trzeba się postarać, aby w coś przywalić podczas parkowania. No i świetny dodatek, który pojawia się również w wielu chińskich autach. Widok z kamery przy włączonym kierunkowskazie. Bardzo przydatne podczas jazdy zarówno w miejskich korkach, jak i na drogach szybkiego ruchu. W deszczu oczywiście niewiele widać, ale cóż, coś za coś. Wróćmy do tunelu środkowego, a tu mamy dodatkowe porty USB-C z różnymi trybami pracy oraz 2 ładowarki indukcyjne. Bardzo fajne rozwiązanie. Są kolejne uchwyty na kubki, a schowek w podłokietniku, otwierany również od strony pasażerów z tyłu, jest dość pojemny na pierwszy rzut oka. Ale jak wyjmiemy półeczkę, znajdziemy tam prawdziwy kanał na mnóstwo rzeczy. Przyznam, że Santa Fe zaskakuje na każdym kroku. Gdyby jeszcze podłokietnik był regulowany, to już w ogóle masakra. No ale nie czepiajmy się, aż tak cudownie nie ma.
A gdyby komuś nie wystarczył ten gigantyczny schowek między fotelami, to ma jeszcze 2 schowki przed pasażerem. Ten górny raczej na jakieś drobiazgi, ale ten dolny już naprawdę przepastny i pojemny. No i jeszcze półeczka. Ktoś da więcej? Chyba tylko auto dostawcze. Można się licytować długo, ale Santa Fe naprawdę... no i jeszcze tutaj oczywiście. I dodatkowe źródło prądu. No nie wiem, co jeszcze można by było tutaj wymyśleć. Na kierownicy sporo przycisków do sterowania rozbudowanym komputerem pokładowym, który może wizualnie nie porywa, ale jest do bólu czytelny i prosty w obsłudze. Sporo danych, ale wszystkie przedstawione w bardzo przystępny sposób. No i na koniec jeszcze sprawdźmy jakość materiałów i spasowania, ale moim zdaniem to tylko formalność, jest po prostu dobrze. No gdzieś tam troszeczkę potrzeszczę, ale mi się wydaje, że jest to na przyzwoitym poziomie, szczególnie w porównaniu z niektórymi markami premium. Jeszcze rzut oka po kabinie i sprawdźmy na koniec, co pracuje pod maską. A tutaj do pracy oddelegowano silnik, raczej napęd hybrydowy na bazie silnika 1.6 TGDI o mocy systemowej 215 koni mechanicznych. Zapewnia on wystarczającą dynamikę i naprawdę dobrą trakcję, ale przydałby się, aby był odrobinę bardziej oszczędny, szczególnie podczas jazdy z trochę wyższymi prędkościami. Ale tutaj mi się wydaje, że główną rolę odgrywa niespecjalnie dobra aerodynamika klocka albo kiosku. Zresztą sami to zobaczycie. W mieście jest całkiem nieźle, za to w trasie raczej średnio. To tyle. Za chwilę wsiadamy za kierownicę i odbędziemy krótką podróż po mieście, na drogach podmiejskich i na drodze ekspresowej. I witam ponownie za kierownicy Hyundai Santa Fe z napędem hybrydowym 1.6 TGDI HEV o mocy 215 koni mechanicznych i z napędem na 4 koła. Najpierw pokonamy sobie około 10 km po mieście spokojnym tempem, a potem sprawdzimy, jaki jest wynik spalania. Ale zanim przejdziemy do szczegółów najnowszej odsłony, warto prześledzić historię tego modelu, który przez niemal ćwierć wieku przeszedł niesamowitą metamorfozę. Wszystko zaczęło się, gdy na rynek trafił Hyundai Santa Fe pierwszej generacji. To były lata produkcji 2000-2006. Był to pierwszy nieszablonowo narysowany krok Koreańczyków w segmencie średnich SUV-ów, który okazał się wielkim hitem sprzedażowym. Jego następcą był Hyundai Santa Fe, oczywiście drugiej generacji w latach 2006-2012. Samochód znacznie większy i bardziej konserwatywny w kształtach, który mocno ugruntował globalną pozycję marki. Prawdziwy skok jakościowy i wizualny przyniósł Hyundai Santa Fe trzeciej generacji w latach 2012-2018, wprowadzając dynamiczne linie i nowoczesne rozwiązania do wnętrza. Bezpośrednim przodkiem naszego testowanego Hyundai'a jest Santa Fe czwartej generacji w latach 2018-2023, czyli masywne auto o odważnym froncie, naszpikowane elektroniką i oferujące szeroką gamę zelektryfikowanych napędów. Najnowsza piąta generacja to jednak zupełne odcięcie się od przeszłości, projektowanie w myśl zasady od bagażnika aż do maski. Hyundai Santa Fe z zewnątrz jest intrygujący, a dla niektórych wręcz kontrowersyjny. Może nie jakoś radykalnie dziwny i paraliżujący ruch na ulicy, ale opinie zazwyczaj są dość skrajne. Albo ktoś uważa, że koreańska nowość wygląda świetnie i odważnie, bo po prostu inaczej i że ma to coś, inni zaś krzywią się i rzucają dziwnymi określeniami o pudełkach czy karawanach. Jakie jest moje zdanie? Może nie jestem bezgranicznie zachwycony, ale na pewno nowy model wzbudza raczej pozytywne emocje i uważam, że prezentuje się po prostu ciekawie. Przede wszystkim jest inny i za żadne skarby nie powiedziałbym, że to kolejny nudny, duży SUV, który jest podobny do całej reszty.
Złośliwi mogliby powiedzieć, że auto wygląda tak, jakby było ciosane siekierą i projektowane od ekierki, ale w dobie wymuskanych, zaokrąglonych konkurentów wyglądających jak mydelniczki, taka terenowa surowość jest powiewem świeżości. Hyundai słusznie zdecydował się na odważną, kanciastą sylwetkę. Przód zdominowany jest przez dość duży grill, świetnie łączący się ze światłami do jazdy dziennej w kształcie litery H, co stanowi nowoczesne nawiązanie do logo marki. Z tyłu uwagę przykuwają światła LED, również w kształcie litery H, podkreślające szerokość pojazdu. Ciekawym detalem jest niemal pozioma linia dachu przechodząca pod kątem prostym w klapę bagażnika, faktycznie jak od siekiery. Bardzo miły kontrast dla modnych, lecz mniej praktycznych SUV coupé. No to już jest skrajne. A wnętrze? No wnętrze to oaza spokoju, komfortu i rewelacyjnego wyposażenia. A jeśli miałbym jakieś drobne zastrzeżenia do wyglądu zewnętrznego, to w kabinie one natychmiast znikają. No, trudno się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Może do tego ekranu, który wygląda trochę jak stolarka okienna, ale już taka jest moda. No dobrze, może gdyby jeszcze wyciszenie przy wyższych prędkościach było odrobinę lepsze, uznałbym to auto za najlepiej zaprojektowane w całej klasie, jeśli chodzi oczywiście o wnętrze. Wersja 7-osobowa oferuje mnóstwo miejsca, choć na samym końcu dorośli mogą odczuwać pewne braki przestrzeni. No trudno. Za to w odmianie 5-osobowej mamy do dyspozycji przepastny bagażnik o standardowej pojemności aż 711 litrów, rosnący po złożeniu oparć do imponujących 2032 litrów. Przesuwna w proporcjach 60 do 40 kanapa pozwala elastycznie zarządzać przestrzenią, a same fotele są niezwykle wygodne. Jakość materiału we wnętrzu, jak zresztą sami widzieliście, jest raczej dobra. Miękkie tworzywa przyjemnie łączą się z ekologiczną skórą. Deskę rozdzielczą zdominował już wspomniany duży 12,3 calowy ekran inforozrywki, płynnie i bezprzewodowo obsługujący Apple CarPlay oraz Android Auto. Poniżej wkomponowano osobny, prawie 7-calowy panel dotykowy do sterowania klimatyzacją, ale, co bardzo ważne i wygodne w codziennym użytkowaniu, producent na szczęście nie zrezygnował całkowicie z fizycznych przycisków i pokręteł. Na długich dystansach docenić można również ładowarkę indukcyjną, w opcji nawet podwójną, liczne porty USB-C oraz nawet dobrze grający system audio Bose. I jak go słyszycie, to nie mówicie o Bose. Nie, jest naprawdę dobrze. A pod maską testowanego egzemplarza pracuje zelektryfikowany napęd oparty na 4-cylindrowym turbodoładowanym silniku benzynowym, czyli wariant 1.6 TGDI HEV o mocy systemowej 215 koni mechanicznych. Zapewnia on wystarczającą dynamikę i bardzo dobrą trakcję, ale przydałoby się, aby był odrobinę bardziej oszczędny. Zresztą sami to zobaczycie. W mieście trzeba liczyć się ze spalaniem rzędu 8-9 litrów na 100 km, chociaż w sprzyjających warunkach udaje się zejść do okolic nawet 7, ale to już jest jazda na wynik. Zresztą po 10 km spokojnej jazdy po mieście średnie spalanie wyszło 7 litrów na 100 km. Całkiem nieźle, ale to już trzeba się postarać. A teraz sprawdzimy, jakie będzie spalanie na drodze podmiejskiej przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Po 10 km sprawdzimy, jaki będzie wynik. No i właśnie przy wyższych prędkościach może już być trochę większy problem, bo to efekt nie tylko dużej masy, ale i aerodynamiki. Potężny pionowy front generuje spore opory powietrza. Te specyficzne kształty karoserii sprawiają też, że przy prędkościach autostradowych kabinie robi się już nieco głośniej niż u obłych rywali z tego segmentu. Coś za coś, ale sami ocenicie, jak to wygląda przy prędkości 120 km na godzinę za chwilę. No i przy okazji warto też wspomnieć o całej ofercie silnikowej nowego Santa Fe, która na naszym europejskim rynku jest dość mocno skondensowana i skupia się wyłącznie na hybrydach bazujących na tym samym bloku. Jeśli komuś nie wystarcza klasyczna zamknięta hybryda HEV, może zdecydować się na wariant HEV, czyli hybrydę plug-in z możliwością ładowania akumulatora z gniazdka. Ten układ, również oparty na jednostce 1.6 TGDI, oferuje nieco wyższą moc systemową na poziomie 253 koni mechanicznych oraz napęd na 4 koła w standardzie.
Niestety miłośnicy mocnych, wysokoprężnych jednostek idealnych na dalekie trasy czy potężnych silników V6, znanych chociażby z rynku amerykańskiego, muszą obejść się smakiem. W Europie Hyundai stawia w tym modelu całkowicie na uturbione 1.6 wsparte prądem. Ale mimo drobnostek związanych ze spalaniem na autostradzie, auto w pełni rekompensuje wszystko naprawdę wysokim komfortem jazdy. Zawieszenie doskonale wybiera nierówności, zapewniając płynne i stabilne prowadzenie, a lekko i precyzyjnie działający układ kierowniczy zdecydowanie ułatwia manewrowanie. O ile w ciasnych miejskich uliczkach czuć słuszne gabaryty SUV-a, o tyle w trasie zachowuje się naprawdę nieźle. Podczas mojej podróży drogami podmiejskimi przy padającym obfitym śniegu i na śliskiej nawierzchni napęd na 4 koła udowodnił swoją wartość, dając pełne poczucie bezpieczeństwa. A po 10 km drogami podmiejskimi przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę średnie spalanie wyniosło 1,8 litra na 100 km. Aerodynamika dała o sobie znać. A na koniec droga ekspresowa, prędkość 120 km na godzinę. I po 10 km sprawdzimy, jaki będzie wynik spalania. A teraz o pieniądzach. Ceny nowego Hyundai Santa Fe na polskim rynku zaktualizowano, a cennik poszybował nieco w górę w stosunku do momentu premiery. Katalogowo widełki zamykają się obecnie w przedziale od 209 900 zł do 299 900 zł. Jednak u dealerów trwają wyprzedaże, w ramach których bazową wersją Smart z tym napędem, ale napędem na przednią oś, można złapać w cenach promocyjnych zaczynających się od około 180 900 zł. Testowany przeze mnie złoty środek, czyli bogato wyposażona 5-osobowa odmiana Platinum z napędem 4WD kosztuje dzisiaj w katalogu 272 900 zł i zasadniczo nie wymaga dokupowania opcji poza oknem dachowym czy lakierem. I chyba pora na podsumowanie. Moim zdaniem nowe Santa Fe to przemyślane, rewelacyjnie wyposażone i niesamowicie odważne auto. Konkurencja w tym przedziale cenowym jest ogromna, a jeśli ktoś szuka nietuzinkowego, rodzinnego SUV-a i nie ma najmniejszych uprzedzeń do surowej, wręcz pudełkowatej stylistyki, to jeden z najciekawszych kandydatów na rynku. I na koniec sprawdzamy jeszcze spalanie na drodze ekspresowej przy prędkości 120 km na godzinę. Po 10 km wyszło sporo, 9,6 litra na 100 km. Dzięki za oglądanie i zapraszam do subskrybowania.